Witam Was serdecznie. W ostatnim czasie wiele razy wykonywałem transmisje na żywo oraz cały czas oglądam telewizję, w której występują na przykład politycy i prowadzą wideokonferencje. I jeden problem ciągle się przewija i widzę, że ludzie nie potrafią poprawnie ustawić kamery, czy to jest w laptopie, czy w telefonie, tak aby dobrze wyglądać na wideokonferencji. Dlatego ten film będzie kopalnią wiedzy dla osób, które muszą przeprowadzić taką rozmowę na Zoomie, Microsoft Teamsach czy innym dowolnym komunikatorze. W tym filmie dosłownie w kilku krokach dowiesz się, jak poprawić jakość wideo i dźwięku. Jak poprawnie ustawić laptopa czy telefon, tak aby wyglądać dobrze i profesjonalnie. I nieważne, czy będziesz występował w telewizji, czy będziesz prowadził zwykłą wideokonferencję, czy na przykład będziesz prowadził rozmowę kwalifikacyjną do nowej pracy. Te wszystkie porady na pewno pomogą Ci uzyskać profesjonalny wygląd i dobrze prezentować się w wideorozmowie. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, jeżeli planujecie rozpoczęcie wideokonferencji, jest umiejscowienie laptopa, czyli znalezienie takiego miejsca, w którym będzie poprawne oświetlenie, a także będziecie mieli ładne otoczenie i ładne tło. Jeżeli macie już to miejsce, to bardzo ważne jest umiejscowienie laptopa i tutaj bardzo ważną rzeczą jest wysokość, na jakiej będzie kamera. I najlepszą wysokością jest wysokość Waszych oczu, więc jeżeli laptop leży na biurku i w moim przypadku kamerka internetowa jest umiejscowiona zaraz nad klawiaturą, to muszę go podnieść. Do tego możecie wykorzystać książki bądź pudełko. I w taki sposób umiejscowiony laptop ma dużo lepszy kadr, ponieważ kamera jest na wysokości mniej więcej naszych oczu, więc nie ma perspektywy z dołu, ani on nie jest zbyt wysoko umiejscowiony i nie ma tej perspektywy z góry. Dzięki czemu nasza twarz wygląda naturalnie. Jeżeli chodzi o odległość od nas, to laptop powinien być na tyle blisko, żebyśmy mogli swobodnie sięgać ręką na klawiaturze i sterować różnymi funkcjami w programie do telekonferencji. Być może zajdzie potrzeba, żebyście wyciszyli mikrofon lub wyłączyli kamerę. Kolejną rzeczą, którą powinniście zrobić, to odpowiednie wyregulowanie Waszej klapki od laptopa, ewentualnie kąta pochylenia Waszego telefonu. Zadbajcie o to, żeby nad Waszą głową nie było niepotrzebnej, wolnej przestrzeni, ale także o to, żeby Wasza głowa nie była obcięta. Jeżeli to zrobicie, to spójrzcie na ekran, zobaczcie, czy siedzicie idealnie centralnie w środku kadru. Jest to o tyle ważne, że niektóre programy lub operatorzy transmisji na żywo obcinają boki, jeżeli zmieniają widoki. I na przykład, jeżeli w widoku pojedynczym będziecie mieli pełny kadr, to w widoku już kilkunastu osób możecie mieć obcięty po to, żeby zmieścić na ekranie maksymalnie dużo osób. Dlatego jeżeli siądziecie na środku, macie dużą szansę, że nie będziecie ucięci na przykład w połowie. Jeżeli w Waszej transmisji chcecie skorzystać z telefonu, to do tego będziecie potrzebowali czegoś takiego jak statyw fotograficzny stołowy, czyli mini statyw stołowy, który ma regulację wysokości i jest to statyw Neewer M225 z głowicą CK30, która jest głowicą kulową. I do tego mamy uchwyt do telefonu Ulanzi ST05. Dzięki temu zestawowi możemy sobie swobodnie wpiąć telefon tutaj i wszystko to, co robiliśmy z laptopem, czyli podkładanie pudełka, regulowanie kąta pochylenia kamery, możemy to samo zrobić z telefonem i umiejscowić go tak, żeby po prostu wyglądać dobrze na tej wideokonferencji. I bardzo ważna rzecz dotycząca zarówno laptopa, ale częściej spotykana z telefonem jest taka, że nie trzymajcie telefonu w ręce, czy nie trzymajcie telefonu na niestabilnej powierzchni, ponieważ w czasie telekonferencji wszystko to będzie widać, te ruchy będą strasznie rozpraszały uczestników konferencji i będą bardzo nieprofesjonalnie wyglądały. Najważniejszą rzeczą w wideokonferencji jest oczywiście jakość dźwięku i tutaj bezsprzecznie i najlepszą radę, jaką mogę Wam dać, to skorzystajcie ze zwykłych słuchawek do telefonu. Takich słuchawek z mikrofonem, które możecie w łatwy sposób zarówno podpiąć do telefonu, jak i do laptopa. Polepszy to jakość dźwięku, będziecie lepiej słyszalni, a także Wy będziecie lepiej słyszeć. Unikniecie także zbędnego echa, które może powstać, jeżeli korzystacie z wbudowanego głośnika i mikrofonu w laptopie czy w telefonie. Pierwszą rzeczą, o którą musicie zadbać w czasie wideokonferencji, jest odpowiednie oświetlenie. To od niego zależy jakość Waszej kamery i nawet jeżeli macie starego laptopa lub korzystacie ze starej komórki, która ma słabej jakości kamerę,
to dając jej odpowiednią ilość światła, znacząco polepszycie jej osiągi. Najprostszym sposobem, aby to uzyskać, jest wykorzystanie światła dziennego, które pada z okna. Podstawowym błędem jest kadr, w którym okno znajduje się za plecami osoby, która rozmawia. Tak jak widzicie, w tym momencie obraz jest bardzo ciemny i rozmazany. Kamera pracuje na bardzo wysokich czułościach, co znacząco pogarsza jakość obrazu, ponieważ podbija czułość i przez to powstaje niekorzystne ziarno. Także nasza twarz jest niedoświetlona, a okno jest prześwietlone, więc nie wygląda to najkorzystniej. Ustawiłem w tym momencie laptopa tak, że siedzę teraz twarzą do okna i zobaczcie, jak bardzo poprawiła się jakość obrazu tym prostym trikiem. Pamiętajcie o tym, że w ciągu dnia pogoda może się zmieniać i z bardzo słonecznego dnia może się zrobić pochmurny albo nawet deszczowy dzień i przez to też może się obniżyć jakość waszej transmisji. Koniecznie przed właściwą wideokonferencją zróbcie sobie próbę. Najlepiej minimum dzień wcześniej, o tej samej porze, o której planujecie mieć wideokonferencję, i ustawcie laptopa i siebie w takiej samej pozycji, jak planujecie być na wideokonferencji. Pozwoli wam to zobaczyć, jak pracuje światło i czy wszystko jest w porządku. Kolejny problem, który dosyć często obserwuję, jest złe użycie światła żarowego, czyli takiego światła sztucznego, które ludzie bezwiednie włączają, myśląc, że ono polepszy jakość wideo. Oczywiście, im więcej światła, tym lepiej, ale jeżeli użyjecie złej jakości światła padającego ze złej strony, ta jakość wideo będzie także zła. Jeżeli włączymy w pokoju żyrandol, lampę na suficie, będziemy mieli bardzo brzydkie światło. Można to w bardzo prosty sposób wyeliminować. Oczywiście nie wyłączajcie tego światła, ale przesuńcie się z laptopem w miejsce, gdzie nie będziecie siedzieć centralnie pod lampą. Do oświetlenia możecie wykorzystać proste lampki biurkowe, które dadzą wam trochę lepsze światło i trochę lepsze rozłożenie tego światła na twarzy. Bardzo ważne jest umiejscowienie takich lampek i w moim przypadku laptopa mam już na takim podwyższeniu po to, żeby zadbać o odpowiedni kadr i po to, żeby kamera była na wysokości oczu. Dlatego lampki też muszę podnieść i umiejscowię je na stołku, który posłuży mi za statyw i delikatnie podniesie te lampy, tak żebym mógł nimi swobodnie operować na wyższej wysokości. Nie mogą one być zbyt nisko, ponieważ w moim przypadku będą się odbijały od okularów i będą dawały też niekorzystne światło. Idealnie jest, jeżeli te lampki będą umieszczone po bokach laptopa z lewej i z prawej strony i 45 stopni nad laptopem. To, co widzicie teraz, to oczywiście umiejscowienie dwóch lampek na stołku, po to, żeby były one troszkę wyżej. I teraz zobaczcie, jak bardzo to polepsza jakość mojego wideo. Także teraz widzicie, że w bardzo łatwy sposób za pomocą dwóch lampek biurkowych można znacząco poprawić jakość swojego wideo. Pamiętajcie o tym, żeby nie mieszać światła żarowego ze światłem dziennym. Wymieszanie światła o różnej temperaturze barwowej, jak światło dzienne i światło żarowe, może objawiać się tym, że będziecie mieli na przykład żółtą skórę albo bladosiną, w zależności od tego, w jakim stosunku pada światło żarowe do światła dziennego. A teraz mały przerywnik, ponieważ dzięki filmie rbl24.pl oglądacie właśnie ten odcinek. Jest to sklep internetowy z akcesoriami foto i wideo. Także jeżeli chcecie przenieść swoje wideokonferencje na wyższy poziom, koniecznie zaglądnijcie na ich stronę, znajdziecie tam wszystkie potrzebne akcesoria. Najtańszym sposobem, żeby polepszyć jakość oświetlenia, jest użycie takich prostych żarówek fotograficznych. Tutaj mam przykładowo żarówkę o mocy 125 W, także całkiem sporo mocy i jest to najtańsza opcja, która pozwoli wam uzyskać ładne efekty oświetleniowe. Wystarczy, że kupicie statyw, wystarczy, że dokupicie do tego oprawki takie na żarówki i same żarówki. I w tym przypadku możecie skorzystać z 3 żarówek i polecam do tego zestawu dokupić sobie parasolkę rozpraszającą. Jest to zwykła biała parasolka, dzięki której światło z tych żarówek będzie maksymalnie rozproszone i będzie miękkie, dzięki czemu nie będziecie mieli ostrych cieni, co jest bardzo mile widziane w czasie nagrywania wideo i także w czasie robienia zdjęć. I to jest najtańszy zestaw, który możecie zakupić. Drugą opcją, którą możecie zakupić, jest softbox, który również zmiękcza światło i w środku także mamy żarówkę fotograficzną.
która również jest umiejscowiona w takiej oprawce i do tego także będziecie potrzebować statyw oświetleniowy. I w jednym i w drugim przypadku uzyskacie bardzo ładne światło, z tym, że jeżeli użyjecie softboxa, to światło będzie mocno ukierunkowane i nie będzie się rozchodziło we wszystkich kierunkach, także będziecie mieli większą kontrolę nad światłem. Jedno, jak i drugie rozwiązanie da Wam dużo lepszej jakości światło niż światło padające z tych lampek biurkowych, które Wam wcześniej pokazywałem. Dodatkowo to światło ma temperaturę barwową zbliżoną do światła dziennego, więc możecie wykorzystywać zarówno Wasze okno jako duże źródło światła, jak i delikatnie doświetlać się tymi lampkami. Użyjemy sobie oczywiście i tego światła, ustawimy je tak samo jak lampki biurkowe, czyli lekko nad laptopem pod kątem 45 stopni, tak żeby wyeliminować odblaski w okularach, i po lewej i po prawej stronie laptopa. Teraz pokażę Wam, jak to wpływa na jakość naszego wideo. Wyłączmy sobie tylko światła, którego używam do nagrywania tego poradnika. Co mi się bardzo podoba, to bardzo naturalna kolorystyka całego obrazka. Mam biele, mam czernie, jestem w miarę równo oświetlony. I tak jak widzicie, momentami pokazują mi się odbicia w okularach i warto to sobie wyeliminować. Zapraszam kolejny raz do mojego filmu. Tutaj albo tutaj gdzieś pojawi się link i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak pozbyć się odbić w okularach. W ekstremalnych przypadkach, kiedy naprawdę już nie macie co zrobić, możecie wyposażyć się choćby nawet w taki mały panel LEDowy, który daje stosunkowo dużo mocy, jednak daje bardzo ostre światło, ze względu na to, że jest to małe źródło oświetlenia. Możecie taki panel LEDowy umieścić sobie na statywie oświetleniowym, czy takim małym, czy większym, i dzięki temu możecie w ekstremalnych sytuacjach, kiedy nie macie już naprawdę światła, nie macie możliwości przestawienia laptopa w lepsze miejsce, możecie go wykorzystać. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne, ale w awaryjnych sytuacjach może się sprawdzać. Taki zestaw ma jedną niezaprzeczalną zaletę, a mianowicie jest mobilny i możecie go zabrać naprawdę wszędzie. Zmieści się do każdego bagażu podróżnego. W awaryjnych sytuacjach, jeżeli potrzebujecie doświetlić się, jeżeli na przykład robicie telekonferencję z telefonu, to możecie wykorzystać takiego ring lighta. To jest taki klips, który mocuje się na kamerze selfie i można siebie delikatnie doświetlić. Oczywiście to są ekstremalne sytuacje, kiedy z czegoś takiego korzystajcie, szczególnie, że jakość światła nie jest zbyt dobra. Umiejscowienie tego światła też nie jest rewelacyjne, szczególnie jeżeli macie okulary, to te odbicia na pewno będą widoczne w okularach. A druga sprawa, moc lampy też pozostawia wiele do życzenia, więc to są naprawdę sytuacje podbramkowe, jeżeli na przykład musielibyście to zrobić w totalnych ciemnościach i musicie skorzystać z telefonu. A na koniec dostaniecie jeszcze garść krótkich porad ode mnie, jak zrobić, żeby Wasza wideokonferencja wypadła jeszcze lepiej. Po pierwsze, zadbaj o ciszę w pomieszczeniu. Zamknij drzwi, okna, powiadom współlokatorów, że będziesz przeprowadzał telekonferencję, i najważniejsze, wycisz powiadomienia w telefonie. Druga rzecz, zadbaj o brak echa, żeby Ci nie było słychać, jakbyś rozmawiał z toalety. Możesz to zrobić wykorzystując pomieszczenia, w których masz dużo materiałów, a przede wszystkim masz dywan na podłodze. Unikaj miejsc, gdzie jest dużo płytek. Jeżeli już musisz nagrywać w takim miejscu, to porozrzucaj po całym pomieszczeniu różne koce, ubrania, które będą pochłaniały dźwięki. Jeżeli masz głos w czasie telekonferencji, to staraj się mówić do oka kamery, ponieważ tam są oczy Twoich rozmówców. W czasie wideokonferencji kontroluj to, co robisz. Pamiętaj, że masz włączoną kamerę i mikrofon. Także jeżeli musisz coś koniecznie zmienić, coś zrobić, to przeproś uczestników rozmowy, wyłącz kamerę, wyłącz mikrofon i wtedy to zrób. Jeżeli korzystacie z Wi-Fi, to koniecznie sprawdźcie, czy sygnał dolatuje do Waszego miejsca, gdzie będziecie odbywali tę telekonferencję. Jeżeli nie, koniecznie przybliżcie router lub zmieńcie miejsce. Jeżeli macie taką możliwość, to najlepszym sposobem na bardzo dobry internet jest podpięcie laptopa do routera za pośrednictwem kabla internetowego. Ważna jest tutaj jedna rzecz, że programy do transmisji na żywo obcinają jakość wideo, jeżeli jakość internetu jest słaba, więc nie będziecie mieli dobrej jakości wideo, nawet jeżeli użyjecie profesjonalnego oświetlenia, jeżeli Wasz internet po prostu będzie słaby.
Ok, a teraz pokazały Wam się dwa filmy i koniecznie je obejrzyjcie, ponieważ z nich dowiecie się więcej na temat filmów i tego, jak robić lepsze wideokonferencje. Zapraszam.